Dobrze, no to witam wszystkich serdecznie na kolejnym Tech Talku. Dzisiejszy temat to frontend. It's not something you want to do. Mm, Taki troszkę, nie chcę mówić rant, ale trochę krytyczne spojrzenie na sytuację, mm, obecną sytuację na frontendzie, z jakimi rzeczami musimy się zmagać, co tak naprawdę leży w naszych kompetencjach, tak żeby też trochę przybliżyć ogólnie charakterystykę tej pracy dla wszystkich, bo czasami ciężko jednoznacznie powiedzieć, co leży w naszych kompetencjach, a co gdzieś tam powinniśmy przekazywać, nie wiem, backendowcom czy grafikom. Jest jak jest. Na początek chciałem zacząć od takiego trochę uogólnienia pojęć, bo w trakcie tego TikToku mogą się przyjąć tak naprawdę dwa sformułowania dość często. Chciałem po prostu, żeby była jasność, jeżeli chodzi o te kwestie. Jeżeli będę mówić o platformie, to tutaj mam na myśli przeglądarki i też środowiska backendowe, jeżeli chodzi o JavaScript, czyli cały ten zakres funkcjonalności, wszystkie dostępne API, jakie te środowiska nam dają. I aplikacje webowe. Tak naprawdę pod tym terminem mamy wszystko od prostych stron statycznych po rozbudowane aplikacje webowe, sklepy. Tak naprawdę wszystko, co jest odpalane w przeglądarce. Co należy do naszych obowiązków, tak? Co robią w ogóle frontend deweloperzy? No, ogólnie mówiąc, zajmujemy się wszystkim, co jest uruchamiane w przeglądarce, czyli tworzymy layouty, zajmujemy się tą frontową stroną logiki, zapewniamy podstawowe funkcjonalności, jeżeli chodzi o SEO. Także praktycznie wszystko i nic, jakby to powiedzieć. Co więcej, powinniśmy też zapewnić feedback odnośnie ogólnej architektury aplikacji, jeżeli chodzi o front, no i oczywiście dobrać optymalne narzędzia do pracy. Co w sumie, jak się później okaże, też nie jest takie łatwe. Jeżeli chodzi o aspekt wizualny, za który odpowiadam, no to zaczynając po kolei, tak, semantyczny HTML jako podstawa do zrobienia czegokolwiek, tak, w sieci. Kolejnym krokiem, no to odtworzenie już designu w CSS-ach. Dodanie animacji, jeżeli są takowe potrzebne. Tutaj też, jeżeli jest to możliwe, lepiej jest zrobić animację w CSS-ach niż za pomocą JS-a. Jakiś tam pewnie temat poruszę głębiej w kolejnym Tech Talku, jeżeli uda się go przygotować odnośnie stylowania aplikacji, ale tak ogólnie rzecz biorąc po prostu chodzi o to, że animacje CSS-owe są zarządzane przez inny wątek w przeglądarce niż wątek JS-owy, więc jest mniejsza szansa na to, że pojawią się jakieś przycięcia, spowolnienia, tego typu rzeczy. Kolejny aspekt wizualny, o który dbamy, to jest wypełnienie luk pomiędzy urządzeniami mobilnymi. Jako frontend deweloperzy zazwyczaj dostajemy albo tylko design dla widoku desktopowego aplikacji bądź mobilnego. Czasami dostaniemy też dodatkowe designy dla tabletu, telefonu, ale tak naprawdę są to designy dla pojedynczego urządzenia, a jak wiemy, no, na rynku jest masa różnych urządzeń, różniących się od siebie wielkościami, rozdzielczościami, więc musimy zadbać o to, żeby aplikacja wyglądała poprawnie na większości z nich, bo raczej ogarnięcie wszystkich jest graniczące z niemożliwością. Dodatkowo, jeżeli chodzi o ten aspekt wizualny, no, współpracujemy, czy powinniśmy też współpracować z grafikami nad rozwiązywaniem trudniejszych fragmentów interfejsu.
Nie wynika to z tego, że coś jest niemożliwe do zrealizowania, tylko może być niemożliwe do zrealizowania w założonym czasie i budżecie. Więc czasami trzeba wypracować jakiś kompromis. No i ostatni taka część tego aspektu wizualnego to jest rozszerzenie funkcjonalności interfejsu z pomocą JavaScriptu. Tutaj tak naprawdę mam na myśli wszelkiego rodzaju modale, jakieś dropdowny, te elementy interfejsu, które nie są powiązane stricte z logiką biznesową, a są niezbędne dla zrealizowania designów. Jeżeli chodzi o ten aspekt już logiki biznesowej, no tutaj większość tych elementów będzie związana z formularzami, czyli tak naprawdę zapewnienie interaktywnych elementów, obsługę zachowań tych elementów, feedback do akcji, bo każda akcja powinna dawać informację zwrotną dla użytkownika o obecnym stanie aplikacji. Wiadomo, powinniśmy obsłużyć błędy i wyjątki, żeby aplikacja się nie skraszowała na oczach użytkownika, tylko jakoś to elegancko zaprezentować. Jak to na froncie, no, wszystko da się obejść, ale powinniśmy w miarę możliwości dla tych mniej zorientowanych użytkowników zapewnić, a raczej zabronić im wykonania jakichś niepożądanych akcji. No i jeszcze tak naprawdę mamy takie aspekty ogólne, czyli tak jak wspomniałem wcześniej, zapewnienie gdzieś tam podstawowego markupu dla silników wyszukiwania, optymalizacja pod kątem wydajności aplikacji. To zarówno chodzi o czas ładowania strony, optymalizację animacji, płynności ogólnej aplikacji. No, za każdym razem, kiedy gdzieś widać jakieś spowolnienie, jest ono wynikiem naszej pracy, no to powinniśmy się temu przyjrzeć i to zoptymalizować. No i też trochę nawiązanie do poprzedniego Tech Talka, powinniśmy się zawsze starać poprawiać dostępność naszych aplikacji webowych dla osób z różnymi rodzajami ograniczeń. No ale tak spójrzmy jeszcze na aspekt trochę historyczny, bo to, gdzie jesteśmy, wynika z tego, gdzie byliśmy wcześniej. Pierwsza strona internetowa tak naprawdę powstała w 1991 roku, zawierała 18 zaznaczników. Tak naprawdę tyle co nic. Dopiero gdzieś w okolicach 1994 roku zaczęto myśleć o CSS-ach, 1995 rok, pierwsze prace nad językiem tak naprawdę JavaScriptu. Wcześniej, jak widzicie, gdzieś tam przechodziło różne transformacje pod kątem nazewnictwa. No, JavaScript może nie do końca trafna nazwa, ale tak się już przyjęło. Tak naprawdę w miarę stabilne warunki na froncie pojawiły się dopiero w okolicach 1996 roku wraz ze specyfikacją HTML4, który już wspierał około 100 tagów, no i miał już oficjalnie wsparcie dla CSS-ów. W 1998 roku wypuszczono specyfikację dla CSS-a 2. Była to monolityczna specyfikacja obejmująca stosunkowo szeroki zakres. Tutaj też nie chcę się jakoś w szczegóły wciągać, no ale zaraz po wypuszczeniu rozpoczęto pracę też nad CSS-em 3. Jak zaraz zobaczycie, no chwilkę to trwało. W 2006 roku jQuery pojawiło się na rynku. W 2007 wyszedł tak naprawdę pierwszy iPhone, który gdzieś tam, nie chcę mówić, że typowo iPhone zaczął zmieniać podejście do
sieci na urządzeniach mobilnych, ale tak mniej więcej jest to przyjmowane, że właśnie w okolicach 2007-2008 roku zaczyna się ta transformacja i odejście od WAP-u i WML-a i pójście w stronę obsługi po prostu standardowego HTTP i HTML-a w przeglądarkach mobilnych. 2008 HTML5, jeżeli chodzi o specyfikację, dopiero jest wypuszczona. W 2010 pojawiają się pierwsze frameworki JS-owe. Specyfikacja CSS 2.1, jak widzicie, w 2011 roku, 13 lat po wypuszczeniu oryginalnej specyfikacji została tak naprawdę zaktualizowana, wiele rzeczy zostało ujednoliconych, poprawiono i kwestie standaryzacji między przeglądarkami, więc bardzo duży tej tak naprawdę kamień milowy, jeżeli chodzi o te kwestie. No i tak naprawdę pojawiły się pierwsze specyfikacje modułów CSS 3, bo specyfikacja już dla HTML 5 i CSS 3 jest dużo bardziej modularna i w sumie trochę w nawiązaniu do specyfikacji JavaScriptu starano się ograniczyć zakres zmian na rzecz częstszego wprowadzania po prostu nowych modułów. Nie wiadomo, pojawił się gdzieś tam Bootstrap, kolejna wersja Bootstrapa wraz z wyjściem Reacta, czy raczej w tym samym roku. Od 2014 roku możemy cieszyć się z dobrodziejstwa NPM-a, albo jego przekleństwa, jak to woli. Tak naprawdę tutaj zatrzymałem się na 2015 roku, bo w późniejszych latach już wysyp nowych frameworków, nowych narzędzi, ciężko to po prostu gdzieś usystematyzować, ale tak naprawdę tych właśnie przełom lat 2011-2013 to jest ten okres, w którym postępuje większa standaryzacja między przeglądarkami, która w sumie trwa do dzisiaj, ale jest źródłem wielu problemów na froncie. W tym okresie tak naprawdę nastąpiła pewna zmiana podejścia, bo na początku odchodziliśmy od platformy na rzecz zewnętrznych narzędzi, właśnie typu jQuery, później React, po drodze gdzieś właśnie Backbone, Angular, ze względu na to, że różnice pomiędzy przeglądarkami były bardzo duże i chcąc pisać samemu kod, który będzie działać na IE 7, 8, 9, nie wiem, pierwszych wersjach Firefoxa, Chroma, było bardzo żmudnym zadaniem. A właśnie biblioteki typu jQuery zapewniały nam tą stabilność. Obecnie, przez to, że platformy już bardzo zbliżyły się do siebie, zaczynamy odchodzić od zewnętrznych narzędzi w stronę rozwiązań natywnych, głównie ze względu na to, że wtedy musimy wysłać mniej kodu do klienta, co równa się lepszej wydajności. Więc jaki jest obecny stan frontendu tak naprawdę? Jakie są nasze bolączki, że się tak wyrażę? Przede wszystkim dylematy. Praktycznie chyba każdy się z tym gdzieś zmaga, bo od rozwiązania architektury po zagadnienie, czy idę w najnowsze technologie, czy trzymam się już starych, wypróbowanych metod. Na każdym kroku trzeba gdzieś podjąć decyzję i liczyć się z ich konsekwencjami. Tym bardziej, że tak jak wspomniałem, od 2014 roku mamy NPM-a, który na chwilę obecną ma ponad 1 milion pakietów w swoim repozytorium, także jest w czym wybierać i nie każdy wybór jest dobry, niestety. Tak naprawdę jednym z dylematów jest zawsze kwestia narzędzi, które wybrać. Ich kompatybilności między sobą,
i w sumie też bezpieczeństwa, bo to są kwestie takie czasem pomijane, ale w wielu branżach kluczowe. Tak naprawdę trochę mam do czynienia z takim z domkiem kart, bo im więcej technologii dokładamy, im więcej narzędzi dokładamy, tym jest większa szansa, że wszystko się wysypie. Niezbyt miła perspektywa. A z drugiej strony kolejna kwestia to jest możliwość ponownego wykorzystania kodu, a kreatywność, która w sumie odbija się też łączy się z doborem narzędzi, bo możemy stworzyć sobie narzędzia, które będą w miarę stabilne, ale będą nas ograniczać, jeżeli chodzi o kreatywność, a z drugiej strony tworzenie non-stop nowych elementów, żeby zaspokoić potrzeby kreatywności, no, mija się z tą reużywalnością, więc znalezienie złotego środka jest zawsze problematyczne. A wiadomo, nie chcemy ograniczać ani grafików czy designerów, ani też samych siebie, bo nowy design, nowe wyzwanie. Zawsze jest warto podjąć takie przedsięwzięcie, ale coś za coś, tak? Na każdym kroku musimy się zmagać z pewnymi wyborami. No i w sumie teraz trochę rzadziej spotykany argument, ale nadal aktualny, no, to jest legacy support. Tak naprawdę, jak widzieliście, no, technologie webowe mają 30 lat, około 30 lat, więc na dobrą sprawę HTML, CSS-y, JavaScript mają w sobie ciągle naleciałości z początków swojego istnienia ze względu na wsteczną kompatybilność. Pierwsza strona, pierwszy dokument HTML-owy, jaki został opublikowany, nadal będzie się wyświetlać poprawnie w dzisiejszych przeglądarkach. To jest z jednej strony duża zaleta tego rozwiązania, z drugiej strony wada, bo mamy ze sobą non-stop ten dług technologiczny i póki nie odetniemy się od niego, będziemy musieli się z nim liczyć. No i tak naprawdę pracujemy w ciągle zmieniającym się środowisku. Nowe wersje przeglądarek wychodzą średnio co pół roku. Czasem częściej, czasem rzadziej, zależnie od przeglądarki. Podobnie ze środowiskiem backendowym, jeżeli chodzi o Node'a. Praktycznie co roku musimy się liczyć z nową wersją. Więc ciężko jest czasami nadążyć za wszystkimi zmianami. Nie mówiąc już o tym, że na chwilę obecną specyfikacja JavaScriptu jest tak naprawdę aktualizowana co roku. Może w niedużym stopniu, ale jakbym się zapytał któryś z obecnych frontendowców, jakie rzeczy doszły w ubiegłym roku do JavaScriptu, ciężko byłoby tak powiedzieć z głowy. Jesteśmy w stale zmieniającym się środowisku, które powinno wspierać jeszcze w miarę możliwości stare narzędzia, czy ogólnie liczyć się też z tym, że musimy jakiś tam, mamy ten bagaż doświadczeń, no i realizować tak naprawdę założenia projektu. No i tak przechodząc do kolejnego zagadnienia, CSS są w miarę proste, o ile nie są. Tak naprawdę to, co wydaje mi się dla większości osób jest problematyczne w CSS-ach, to zrozumienie tak naprawdę 2-3 zagadnień. Pierwsze to jest tak naprawdę siła z poszczególnych selektorów. I w tym fragmencie kodu pozwoliłem sobie opisać mniej więcej, jak to wygląda, gdzie zwykły znacznik HTML-owy ma siłę tak naprawdę 1 w tej najniższej grupie, gdzie klasa to już jest też ma siłę 1, ale to jest wyższa grupa, więc
klasa jest mocniejsza od zwykłego selektora, jest bardziej precyzyjna. Znowu ID, stylowanie po ID, którego tak naprawdę nie powinno się robić, jest tym najmocniejszym, najbardziej zawężonym typem selektora, bo jak wiemy, ID powinno być unikatowe. Tak jak tutaj podpisałem, no, przedstawiony fragment kodu jest raczej prosty do ogarnięcia. No, parę linii daje nam dość dynamiczny layout dzięki wykorzystaniu grida. To by wyglądało mniej więcej tak w przeglądarce. Więc tak naprawdę gdzie leży problem? Problem leży w skali projektu. Jeżeli weźmiemy pod uwagę dziesiątki elementów rozproszonych po dziesiątkach stron, gdzie powinniśmy zadbać jeszcze o odpowiedni przepływ danych, przepływ użytkownika, biorąc pod uwagę, tak jak wspomniałem, różne rozdzielczości urządzeń, które mamy na rynku, dochodzimy do wniosku, że jest to dość trudne do ogarnięcia, zwłaszcza, że wszystkie style są w jednym globalnym skopie, więc łatwo o pomyłkę i nadpisanie czegoś z innej części aplikacji. Dodatkowo, tak jak jeszcze nawiązując do TechTalku o dostępności, mamy kwestię skalowania ekranu, więc na dziesiątki różnych rozdzielczości, jak dołożymy jeszcze kolejny wariant w postaci różnego skalowania ekranu, ilość problemów, potencjalnych problemów wzrasta wielokrotnie. Staramy się, jeżeli chodzi o kod, w miarę dzielić style na mniejsze fragmenty, czy właśnie tak, żeby zawężyć sobie zakres, w którym pracujemy. Głównie z takich podstawowych wymiotów to jest albo zawężanie do pojedynczej klasy na komponencie wyżej, na rodzicu, tak żeby po prostu według niego stylować elementy w nim zawarte, albo tak jak dają nam możliwość niektóre frameworki wyodrębniania osobnych, pomniejszych arkuszy styli, gdzie klasy są generowane dynamicznie. Mamy masę rozwiązań. Ogólnie chodzi o to, żeby z punktu dewelopera nie pracować z arkuszem, który ma 11 000 linii. Tak naprawdę stosunkowo niedawno w CSS-ach pojawiła się zasada add layer, która pozwala nam dodatkowo jeszcze zawęzić zakres do poszczególnej warstwy. Póki co, jak widzicie, wsparcie jest stosunkowo dobre, ale to, że przeglądarki to wspierają, nie oznacza jeszcze to, że deweloperzy tego używają, więc tutaj tak naprawdę potrzebna jest kwestia praktyki i zobaczenia, jak sprawdza się to w użytkowaniu. Tutaj pozwolę sobie przejść na chwilę do strony firmowej, najpierw od strony kodu. Tak naprawdę na stronie firmowej mamy 3 główne arkusze styli. Pierwszy, który zawiera wszystkie style dla strony, jako home SCSS. Tu jest właśnie przykład tego, co mówiłem, że dzielimy to sobie na mniejsze fragmenty. Akurat tutaj korzystając z preprocesora, importujemy po prostu mniejsze fragmenty kodu do jednego zbiorczego arkusza. Czy te wszystkie pliki są potrzebne? Przy naszej obecnej architekturze tak. Można by było pomyśleć nieco z optymalizowaniem tego, ale to też nie jest taki prosty sposób, bo jednak style są dużo trudniejsze do zrefaktorowania, jak
Kotlin w JavaScriptie czy w językach backendowych. To, co teraz pokazuję, to jest tak naprawdę bazowy styl dla case studies. Tak naprawdę tutaj, jak widzicie, są importowane już poszczególne style dla konkretnego case study, więc ten plik ma około 200 linii kodu. Jest to w miarę akceptowalne, da się z tym pracować. Ogólne style dla samych case study liczą ponad 500, tak prawie 520 linii kodu. Więc nie jest to mało, nie jest to dużo, biorąc pod uwagę, jak sobie przejdziecie na stronę firmową, popatrzycie, jak to wygląda. No, jest to w miarę ujednolicony szablon. Aczkolwiek no, per projekt wiadomo, musimy dostosować style. Zazwyczaj jest to zmiana kolorów, zmiana grafik w tle, dostosowanie właśnie pod kątem urządzeń mobilnych. Tak naprawdę no, per projekt mamy kolejnych 200 linii kodu. Co to oznacza sumarycznie? No, sumarycznie to oznacza to, że w głównej paczce styli mamy ponad 11 000 linii kodu. W normalnych warunkach, tak jak było to dawniej, tego typu aplikacja byłaby ciężka do utrzymania, bo wszystko żyłoby w jednym globalnym pliku. Albo liczylibyśmy się z tym, że mamy wydłużony czas ładowania strony ze względu na to, że musimy po kolei załadować kolejne arkusze styli. No i tak naprawdę jeszcze mamy jeden taki troszkę pomijany aspekt na froncie. Przepraszam, to za chwilę. Tak naprawdę jeszcze powinniśmy pamiętać o kilku rzeczach, jeżeli chodzi o stylowanie. Mamy takie zjawisko jak flash on unstyled text w momencie, kiedy fonty ładujemy z zewnętrznego źródła. Czasami potrafi to stać się z opóźnieniem i mamy ten tak naprawdę błysk między tekstem nieostylowanym a ostylowanym. Zazwyczaj to wynika z tego, że docelowy font znacząco różni się od fontu bazowego, jeżeli chodzi o wagę, szerokości poszczególnych znaków. Czasami potrafi być to bardzo widoczne. Mamy też zjawisko void, czyli flash of invisible text. W momencie, kiedy nasz HTML jest załadowany, czekamy na style, które ukrywają niektóre elementy. Też to potrafi być irytujące dla niektórych użytkowników. Mamy przykład kiepskiego humoru, jeżeli chodzi o nazewnictwo. W przypadku frontu. Ostatnio to jest stosunkowo nowy termin, pojawił się gdzieś w prasie w 2021 roku, czyli Flash of Inaccurate Color Theme. Tak naprawdę chodzi o błysk, czy raczej zmianę kolorów w momencie załadowania strony, w momencie, kiedy strona wspiera motyw ciemny, jasny, inny kolor. Bo na początku jest załadowany kolor domyślny, dopiero po chwili, jak zaskoczy JavaScript, jest wczytywany właściwy kolor. Zjawisko może mniej spopularyzowane, ale czasem występujące. Dodatkowo musimy pamiętać o metrykach typu First Contentful Paint, czyli tak naprawdę pierwszy znaczący, nie chcę mówić wydruk, ale zarys aplikacji na ekranie. Czyli tak naprawdę ten pierwszy widok, który użytkownik widzi po wejściu na stronę. Mamy kolejną metrykę Largest Contentful Paint, czyli znowu największy tego typu efekt na stronie.
Mamy cumulative layout shift, o którym też powinniśmy pamiętać. Zazwyczaj wiąże się on z brakiem ustawionych wartości szerokości i wysokości na grafikach, albo też aspect ratio, bo dopiero jeżeli nie mamy ich ustawionych domyślnie, grafika, póki nie zostanie załadowana, ma wymiary 0:0 i w momencie, kiedy przeglądarka już wie, jakie są rozmiary grafiki, następuje czasami dość gwałtowne przesunięcie tekstu. Jest to też główna przyczyna tego, że wiele reklam ma z góry narzucone rozmiary, by uniknąć właśnie tego typu przesunięć, bo chyba nie ma nic gorszego, jeżeli chodzi o doznanie użytkownika, jeżeli chce coś kliknąć, chce kliknąć jakiś przycisk bądź element nawigacyjny i on się przesuwa ze względu na to, że coś się pojawiło, nagle coś innego wchodzi mu pod kursor. Także zamiast kliknąć, nie wiem, w link, klika w reklamę. Kiepskie doświadczenie, bym powiedział. Dodatkowo gdzieś z tyłu głowy powinniśmy mieć zawsze metrykę time to interactive i total blocking time. Tak naprawdę są to metryki oznaczające to, jak szybko użytkownik jest w stanie wykonać akcję na stronie, a total blocking time to jest czas, przez który strona jest nieaktywna, właśnie jeżeli chodzi o te interakcje. Bo pamiętajmy, że podczas ładowania strony, w momencie, kiedy jest zaczytywany HTML, są generowane style, zazwyczaj JavaScript jest ostatnią rzeczą, którą ładujemy na stronie. Więc jeżeli jakaś akcja wymaga JavaScriptu, jest opóźniona do momentu jego wykonania w przeglądarce. Czasem to potrafi to być 100 milisekund, jeżeli mamy niedużo tego JavaScriptu, czasami może to być mniej, a w przypadku, nie wiem, połączenia za pośrednictwem sieci komórkowej, ten czas może się wydłużyć do 3 sekund. Także są to rzeczy, o których powinniśmy pamiętać jako frontendzi. No i na koniec, ale też nie bez znaczenia, optymalizacja grafik. Na chwilę obecną grafiki to jest chyba największa część stron internetowych, czy ogólnie aplikacji internetowych, jakie są. W niektórych przypadkach jest to 80, nawet 90% rozmiaru aplikacji. Więc odpowiednia optymalizacja grafik, czy przez dostosowanie wymiarów, kompresję, zmianę formatów. Tak naprawdę jest wiele różnych metod, ale głównie chodzi o to, żeby zmniejszyć ich rozmiar, co przyspieszy czas ładowania, poprawi ogólny odbiór aplikacji, no i zaoszczędzi też łącza użytkownikowi końcowemu, co w niektórych regionach też jest nie bez znaczenia. No i tak jak gdzieś tam wcześniej wyrwałem, mamy jeszcze jedną kwestię związaną ze stylowaniem aplikacji, która gdzieś często jest pomijana albo nie zwracamy na nią aż takiej uwagi, bo to jest tylko font, tak? Cóż może być z nim skomplikowanego? Jest parę takich aspektów, o których powinniśmy pamiętać. Pierwszy, chyba najważniejszy, to jest tak naprawdę licencja na fonty i źródła, skąd pobieramy fonty. O ile źródło, tutaj tak naprawdę mamy chyba dwa największe źródła fontów, to Google Fonts i fonty od Adobe. I tak naprawdę te fonty, które są dostępne na Google Fontsach, są na otwartej licencji, więc możemy z nich korzystać dowoli. A w przypadku licencji Adobe sprawy się już komplikują, bo licencja Adobe
jest licencją na organizację, więc pracując na naszym projekcie powinniśmy korzystać z naszej licencji Adobe, ale w momencie, kiedy już oddajemy produkt klientowi finalnie na produkcję, klient powinien dostarczyć nam swoją wersję tych fontów. Znaczy swoją wersję. Tak naprawdę link do pobrania tych fontów z serwisów Adobe, bo jak jest zapisane w licencji, no, nie można odsprzedawać fontów od Adobe, więc w tym momencie, tak jak mówię, klient powinien dostarczyć nam swoje fonty. Sprawa nie jest też o tyle oczywista, bo to nie są jedyne źródła, skąd możemy pobierać fonty. Fonty możemy też zamieszczać lokalnie na serwerze i pobierać je od nas. Tutaj też znowu wchodzą kwestie licencyjne. Nie każdy font, który klient ma już wykupioną nawet licencję, do którego posiada wykupioną licencję, może być użyty jako web font. I tutaj znowu, tak jak mówię, to, że mają wykupioną licencję, używają go, nie wiem, w swoich dokumentach, w brandingu na co dzień, powoduje to, że w momencie, kiedy chcą rozszerzać działalność o stronę internetową czy aplikację, powinni albo wykupić dodatkową licencję na webfont, bo wtedy prawdopodobnie font będzie serwowany od dystrybutora z ich serwerów, co może się wiązać z tym, że będą limity pobrań albo na podstawie wysokiej ilości pobrań będą naliczane odpowiednie opłaty licencyjne. Tutaj jest już naprawdę taki spora kwestia, którą czasami wypadałoby uregulować, jeżeli chodzi o zapisy umów. Ale to jest właśnie taka często pomijana kwestia. Kolejna rzecz to jest kodowanie, znaki, internacjonalizacja. W większości aplikacji, z którymi mamy do czynienia w firmie, tego problemu nie ma. Mamy tak naprawdę parę aplikacji, które wspiera inne języki jak angielski. I tutaj tak naprawdę do czegoś się to sprowadza. Znaczy ogólnie to zagadnienie sprowadza się do tego, że w niektórych językach możemy trafić na przypadki, gdzie niektóre znaki będą tak naprawdę dwuznakami, czyli będą zajmować 2 bity, co może powodować, że liczenie znaków będzie działać nie do końca poprawnie, więc powinniśmy też stosować odpowiednie kodowanie znaków. Jest tutaj sporo właśnie takich kwestii, tak samo pod kątem optymalizacji ładowania możemy sobie wydzielić z fontów odpowiedni tylko zakres znaków do załadowania, więc to też jest mało znana, przydatna funkcja, która tak naprawdę pomaga nam pomóc z poprawą wydajności. No i jeszcze tutaj ostatnia kwestia, czytelność tych fontów. Tu znowu, wracając, powinniśmy trochę współpracować z designerami, żeby dobrać taki font, który będzie wyglądać poprawnie w naszych zastosowaniach, bo często jest tak, że niestety między designem a aplikacją pojawiają się drobne niuanse, które mogą sprawić, że początkowo wybrany font może nie być najlepszą opcją. No i tak naprawdę jeszcze mamy jedną kwestię związaną z fontami, a mianowicie dlaczego czasem ten sam font wygląda inaczej w różnych przeglądarkach. Otóż tutaj sprawa jest już troszkę trudniejsza, bo w systemie macOS, czy też na mobilnych systemach od Apple'a, tekst jest renderowany przez silnik Cortex. I tutaj mamy spójność pomiędzy
wszystkimi urządzeniami tego producenta. Na Windowsie z kolei zaczynają się już troszkę rzeczy komplikować, bo wiele przeglądarek korzysta z systemowego ClearType'a do antyaliasingu i wykorzystuje domyślny silnik renderowania fontów, ale Firefox używa Direct Write'a, co już powoduje, że ten sam font może zostać wygenerowany w troszkę innym sposób. Znowu Linux, praktycznie dystrybucje Linuxa używają FreeType'a, ale no, jak to z Linuxami, sprawa jest trochę bardziej skomplikowana, bo to środowisko pozwala na większą modularyzację, więc nie każdy użytkownik Linuxa musi korzystać z FreeType'a, da się sam mechanizm renderowania fontów jeszcze dostosować przez użytkownika. Dlaczego o tym wspominam? Tutaj sięgnę troszkę do swojej stronki, którą robiłem gdzieś tam 8 lat temu i natrafiłem na ten problem, tak naprawdę. Do dnia dzisiejszego nic się nie zmieniło. Założenie było proste. Chciałem, żeby dolny tekst był idealnie w linii prostej z początkiem tekstu wyboldowanego. Początkowo byłem zadowolony, hurra, udało się, nic trudnego. Dopóki nie odpaliłem innych przeglądarek. Firefox w miarę okej, ale jeżeli się przyjrzeć, B jest delikatnie przesunięte w lewo względem litery H. Niby drobna różnica, ale idealnie już nie jest. Na Safari? W sumie w pionie można by powiedzieć, że jest równo, ale pojawia się szczelina w poziomie. Nie ma idealnego rozwiązania. Można by się było zapytać, czy nie możemy wykryć tak naprawdę, z jaką przeglądarką mamy do czynienia i dostosować style do tego. Można by było, ale to nie jest coś, co powinniśmy robić. Bo jak już wspomniałem wcześniej, każdy taki wariant powodowałby kolejną komplikację, jeżeli chodzi o style. Łatwiej by było coś przeoczyć. Trudniej byłoby później utrzymać taką aplikację. Poza tym wykrywanie przeglądarek w dużej mierze opiera się na user agent stringu dostępnym w przeglądarce. I o ile tutaj mam tak naprawdę trzy różne przeglądarki. Jest Chrome, jest Safari, jest Firefox. I tak naprawdę sposób, w jaki się to odbywa, to jest regex, żeby znaleźć odpowiedni fragment tekstu odpowiadający za daną wersję. Swoją drogą ciekawe, że wszystkie przeglądarki na początku używają Mozilla 5.0. Powiem szczerze, nie wnikałem dokładnie, dlaczego tak się dzieje. Możliwe, że jest to kwestia specyfikacji, aczkolwiek nie jest to coś, co powinniśmy robić. Oczywiście kwestie związane z renderowaniem fontów w inny sposób to nie jest jedyna kwestia różnica między przeglądarkami. Dziękuję, Piotr. Tutaj Piotr podpowiada, że jest to ze względów historycznych. A w sumie mamy 30 lat technologii webowych do utrzymania zgodności, więc miałoby to sens. Ale wracając do kolejnych tak naprawdę kwestii związanych z różnicami między przeglądarkami. Obecnie mamy do czynienia z 3 głównymi graczami na rynku. Jest to Chrome, który bazuje na silniku Blink i V8 dla JavaScriptu. Tak naprawdę na Chromium bazuje Edge,
Brave, Vivaldi, Samsung Internet, Opera, wiele przeglądarek korzysta z tego otwartego silnika, więc na dobrą sprawę, robiąc coś pod Chroma, mamy ogarnięte 75% sieci. Stąd też często mówi się o Chromie jako o nowym Internet Explorerze. Czy to dobre? Nie do końca, ale z drugiej strony, no, jeżeli w ten sposób możemy zapewnić sobie kompatybilność z praktycznie 3/4 sieci, no to nie dziwię się, że często, w sumie sam jestem trochę tego winien, mamy Chrome-based development i większość osób jednak zaczyna pracę na froncie właśnie korzystając z Chroma lub innej przeglądarki na Chromium. Drugim najpopularniejszym silnikiem jest WebKit i JavaScript Core WebKit od Apple'a. Prawie 19% rynku. No i tu pewnie Karol Topolski by się mocno zasmucił, że Firefox na chwilę obecną ma tylko 3,3% rynku około ze swoim web engine'em Gecko i SpiderMonkey dla obsługi JavaScriptu. No i tutaj też jako dodatkowa informacja, zarówno Node.js, jak i Dino używają też V8 dla JavaScriptu. Co to tak naprawdę oznacza dla nas, jako frontend deweloperów? Oznacza to, że każda przeglądarka zapewnia różne podstawowe style. Mogą to być zarówno wielkości fontów, marginesy, paddingi, jak i w przypadku Safari appearance. Kolejna rzecz, z którą musimy się liczyć, to jest to, że mamy niespójny feature set między przeglądarkami. Jedne będą pozwalać na więcej, drugie na mniej. Co robić z tymi różnicami? No, ciężko powiedzieć. Dla niektórych są polyfile, które pozwalają nam zredukować te różnice, ale kosztem dodatkowego kodu, zazwyczaj javascriptowego, który stara się jakoś to obejść, albo po prostu liczyć się z tym, że użytkownicy innych przeglądarek będą mieli troszkę ograniczone doznania. To samo dzieje się i ten problem dotyczy zarówno styli, tak jak tutaj wypisałem na przykład Safari przez to, że działa na urządzeniach tylko i wyłącznie od Apple'a, mogło sobie pozwolić na to, żeby obsługiwać palety kolorów P3, bo wszystkie ich urządzenia ją wspierają, więc jako pierwsi to mają. Znowu Chrome jako pierwszy wprowadził obsługę selektora has w CSS-ach. Podobnie mamy sytuację, jeżeli chodzi o JS-a, gdzie też różne przeglądarki wspierają różne API w różnym stopniu, bądź ich w ogóle nie wspierają. Jednym z takich fajnie udokumentowanych przykładów jest Houdini, który tak naprawdę Houdini jest dodatkową warstwą abstrakcji, czy ogólnie zestawem metod, które pozwalają na rozszerzenie funkcjonalności CSS-a za pomocą JavaScriptu. Tak najogólniej mówiąc. Chrome, czy ogólnie tutaj widzimy tą część przeglądarek bazujących na Chromium, wprowadziło wiele funkcjonalności. Mozilla w ogóle rozważa, czy je wprowadzić, gdzie Safari pracuje po prostu nad ich wprowadzeniem. Skąd wynikają takie różnice? Otóż część przeglądarek wychodzi naprzeciw specyfikacjom, tworząc po prostu miejsce do testowania ich. Więc tak naprawdę trzeba się liczyć z tym, że w niektórych przeglądarkach nie wszystko będziemy mieli dostępne. I tu znowu właśnie trochę wracam do tych dylematów, bo jeżeli chcemy zrobić coś
tak naprawdę Bleeding Edge, to jesteśmy w sumie uwiązani do jednej, dwóch przeglądarek, które wspierają dość dobrze tą funkcję, a w innych wypadkach albo musimy liczyć na to, że istnieją polyfile dla tych API, albo samemu jakoś obejść je, żeby dostarczyć te same funkcjonalności na innych przeglądarkach. No i tutaj powoli zmierzając ku końcowi, co tak naprawdę za co możecie nas winić, tak? Za co ostatecznie odpowiadamy. I tak po kolei idąc, wszelkie nieścisłości z designami. Chociaż tutaj, jak wiele osób wie, no, to też zależy od projektu, bo są klienci tacy, którzy mimo tego, że są zaakceptowane designy, będą je zmieniać i wymagać zmian. Więc o ile staramy się, by design był ostatecznie źródłem prawdy dla nas jako frontu, jeżeli chodzi o wygląd aplikacji, nie zawsze jest to wykonalne, ale w dużej mierze tak, no, wszelkie nieścisłości nasza wina. Jeżeli brakuje jakichś danych na froncie, tu się zaczynają robić troszkę już większe problemy, bo jeżeli my coś przeoczyliśmy, no to tak, zgadza się, nasza wina. Jeżeli backend nam czegoś nie dostarczył, no to nie możemy tego mieć po prostu, więc tutaj w takich przypadkach no zazwyczaj jesteśmy w kontakcie z zespołem backendowym, żeby ustalić tak naprawdę skąd się wziął ten problem. Niedziałający lub źle działający element interfejsu. Zdarza się, że coś znika nie powinno, albo w drugą stronę powinno się otworzyć, a się nie otwiera. Nasza wina, powinniśmy to naprawić. Tak jak wspominałem wcześniej, wolne czasy ładowania strony, gdzieś właśnie spadek klatek w animacjach, wszelkiego rodzaju spowolnienie w działaniu aplikacji. To są kwestie, za które też odpowiadamy. Błędy w konsoli. W większości nasza wina, no chyba, że tak jak tutaj napisałem, dostajemy 500, no to wtedy nie chcę mówić, że umywamy ręce, ale no, problem leży gdzie indziej. Błędy w flow użytkownika przez aplikację. To troszkę może wynikać z designów, troszkę ze zmian w specyfikacji aplikacji, ale zazwyczaj no, koniec końców to my jako frontend deweloperzy no, prowadzimy tego użytkownika przez aplikację, więc jeżeli coś się nie zgadza albo użytkownik jest w stanie zboczyć z wytyczonej ścieżki, a nie powinien, to zazwyczaj też są kwestie, które my powinniśmy rozwiązać i za które odpowiadamy. No i tak jak w przypadku niedziałających czy źle działających elementów interfejsu, tak samo z tą frontendową częścią logiki. My to tworzyliśmy, my za to odpowiadamy, więc wina jest po naszej stronie, jeżeli coś nie działa. A tutaj jeszcze jest taka kwestia, że często, żeby ułatwić sobie życie, korzystamy z zewnętrznych paczek, na których czasami za mocno polegamy, ale tu znowu wchodzimy w problematykę dowiezienia produktu w ustalonym czasie i ustalonym budżecie i nie zawsze jest czas, żeby wszystko pisać samemu od podstaw, więc na tyle, na ile jesteśmy w stanie odpowiedzieć za błędy w logice wynikające z użycia zewnętrznych paczek, no to wiadomo, jeżeli nie jest możliwe ich naprawienie, bezpośrednio powinniśmy wykombinować coś, co będzie działać. No i ogólnie też wiadomo, no chyba jak każdy deweloper przed
wypuszczeniem swojego kodu staramy się go też przetestować, czy nawet w trakcie pracy gdzieś tam pojawiają się błędy, zdebugować. No, mamy do tego wiele narzędzi, ale tak naprawdę w takim ogólnym życiu, no, jest to głównie manualny proces. Istnieje możliwość automatyzacji, dopisywania testów, kto co lubi, kto co woli, ale wiadomo, to jest zawsze dodatkowy nakład czasu i pracy. W przypadku layoutów tutaj nie możemy polegać za bardzo na testach. Są narzędzia, które pozwalają nam odpalać, przeglądać strony w sposób zautomatyzowany w przeglądarce, ale dzieje się to na tyle szybko, znaczy, żeby to było skuteczne, powinno nie być ograniczone przez percepcję użytkownika, tylko zrobić odpowiedni backlog danych, który później będzie można przejrzeć, zweryfikować lub też zautomatyzować proces wychwytywania różnic, bo są narzędzia, które pozwalają chociażby z użyciem Cypressa robić rzuty ekranów kolejnych stron i porównywać je między kolejnymi buildami w poszukiwaniu różnic. Fajne narzędzia, ale generujące duże ilości dodatkowych danych, którymi trzeba zarządzać, które też wymagają dodatkowo później przejrzenia, bo czasami zmiana, która jest wprowadzona, może być wychwycona jako false positive, bo po prostu był change request i wiadomo, trzeba zaktualizować wtedy testy. Kolejnym najczęstszym problemem, jaki spotykamy, jeżeli chodzi o czy QA-ów, czy klientów, którzy testują, to jest notorycznie pamięć podręczna przeglądarki, użycie, tak naprawdę wyłączenie cache w narzędziach deweloperskich to jest chyba podstawowa rzecz, którą się robi pracując na froncie. Jeżeli chodzi o testowanie layoutu, no to tu fajnie jest używać sobie tego responsive mode'a w przeglądarkach, ale nic nie zastąpi tak naprawdę testowania na prawdziwym urządzeniu w miarę możliwości, więc tutaj też z tym troszkę schodzi sprawdzenie strony, jak się zachowuje na różnych rozmiarach ekranów. Zajmuje troszkę czasu, zwłaszcza, że też często jest to robione przez nas wyrywkowo. Sprawdzamy na kilku wybranych rozdzielczościach, ewentualnie i przy zmianie pomiędzy tymi rozdzielczościami nie ma tu jakichś też konkretnych zasad. Dodatkowo wiadomo, w narzędziach deweloperskich mamy zakładkę od styli i już tak naprawdę wyliczonych styli, które pozwalają nam lepiej zorientować się, czy jakieś style nie są gdzieś nadpisywane przez inne. W Chromie mamy chociażby dostępne dodatkowe panele do zarządzania animacjami i monitorowaniem renderowania strony. Tak samo możemy sobie robić breakpointy po stronie JavaScriptu, sprawdzić, jakie listenery są przypięte do danych elementów. Tych narzędzi jest sporo i tutaj też jest to głównie proces manualny i dodatkowo jeszcze zwielokrotniony przez to, że powinniśmy to robić na kilku różnych przeglądarkach. Miało być demo, ale jesteśmy już na granicy czasu, więc tutaj to pominiemy. Może przy okazji późniejszych TikToków odnośnie CSS-ów i JS-a postaram się też zanurzyć głębiej w narzędzie deweloperskie. Z mojej strony to wszystko. Czy macie jakieś pytania? Widzę, na razie nikt nie ma żadnych pytań, także w sumie nie przedłużając, zakończymy na dzisiaj. Jeżeli macie jakieś pytania,
chcielibyście się jeszcze czegoś podpytać, dowiedzieć, to zapraszam do kontaktu ze mną bezpośrednio na Mattermoście. Dziękuję za wysłuchanie i życzę miłego weekendu.